Co ciekawe, na rynku kryptowalut pojawiły się symptomy, które w dawnych czasach pojawiały się zawsze wtedy, gdy już byliśmy blisko końca hossy. Natomiast jak masz nieruchomość, która jest kupiona albo na kredyt, albo za gotówkę, ale kosztuje kilkaset tysięcy złotych, to te decyzje są trudniejsze. I mówi mi tak, słuchaj Marcin, dla mnie razy 10 to jest wystarczająco, ja już wtedy będę wychodził. Gdzie są dużo tańsze nieruchomości, bo ostatnio mieliśmy przykład z Częstochowy, mieszkanie z rynku wtórnego, prawie 60 metrów pod 200 tysięcy. No, ostatnia osoba z naszej społeczności, z którą się spotkaliśmy, sam wiesz, która, 1 000 000 złotych na kryptowalutach, więc da się to zrobić. Tak, to prawda. Mało tego, to w ostatnim roku ponad 150 tysięcy na airdropach. Co jest takie jeszcze sporne, czy to ATH zostało przebite, czy nie zostało przebite? ATH to jest taki skrót, nie mylić z bankomatem, pewnie Marcin może powiedzieć, co to jest, tak? Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku na naszym kanale Flat for Flip, Ludzie, Biznes, Nieruchomości. Marcin Bochenek. Darek Barski. A dzisiaj porozmawiamy o tym, czy to już dobry czas, aby zamienić swoje kryptowaluty na nieruchomości. Zanim zaczniemy, prośba do Was o to, abyście dali jakiś sygnał, znak w komentarzach, jak nas oglądacie, skąd nas oglądacie, subskrybowali kanał tak, żeby coraz więcej ludzi mogło się dowiadywać o tym, jakie treści tutaj dajemy. A dzisiaj ciekawy temat i gorący, dlatego że Bitcoin rośnie jak na drożdżach, zaczyna się powoli tym interesować ulica, jak to mówią. No i pytanie, czy to już jest odpowiedni czas dla tych, co mają od tych poziomów dużo niższych, aby część zysków skonsumować i przesunąć na ten tradycyjny rynek nieruchomości. Marcin, najpierw powiedz, co się dzieje w świecie krypto. Tak jest. Tak jak wiecie, nasz projekt Flat for Flip łączy ludzi z rynku nieruchomości z inwestorami z rynku kryptowalut, także mamy styczność z tymi dwoma ciekawymi branżami. Jeżeli chodzi o rynek kryptowalut, no to Bitcoin w tym roku wzrósł o 200%. Not bad. 200%. No to mieszkania tylko 30 albo 40. Tak, przy tym jak sobie przeczytasz artykuły, że ceny nieruchomości w Krakowie rok do roku poszybowały o 26%, no to jest to różnica. Wiadomo, inne ryzyko i tak dalej. Natomiast w ciągu ostatnich 30 dni Bitcoin wzrósł o 55%. Jest to ciekawa sytuacja na rynku, ponieważ część portali, takich jak na przykład CoinMarketCap, ostatnio zaliczył nowe ATH na Bitcoinie. CoinGecko na przykład nie zaliczyło tego ATH, więc to jest takie jeszcze sporne, czy to ATH zostało przebite, czy nie zostało przebite. Natomiast ATH to jest taki skrót, nie mylić z bankomatem, pewnie Marcin może powiedzieć, co to jest, tak? Tak, jeżeli chodzi o ATH, to znaczy najwyższa cena za Bitcoina do dolara. I tak, jeżeli chodzi o krypto, zawsze było tak, że ATH zostało przebijane po halvingu. Tutaj do halvingu zostało nam jeszcze kilkadziesiąt dni. Halving, ciekawe słowo dla tych, co są z branży tradycyjnej. Tak jest, bardzo ciekawe. Zachęcamy o tym, żeby o tym poczytać. Natomiast teraz to ATH być może już zostało przebite. I co ciekawe, na rynku kryptowalut pojawiły się symptomy, które w dawnych czasach pojawiały się zawsze wtedy, gdy już byliśmy blisko końca hossy. Na przykład wystrzeliwały memcoiny. Memcoiny, które nic nie znaczyły, nie miały żadnej wartości, a szybowały po 400-500% w górę. I taką sytuację mieliśmy w tamtym tygodniu. Była taka chwila, że wycena memcoinów przez market cap to było około 60 miliardów dolarów, nie? Dość dużo. Piękna sprawa. Trzeba pamiętać o tym, że współczynnik chciwości ludzi jest na tyle duży, że myślą, że to będzie wiecznie rosło, a czasami jest tak, że jak z 0,00001 bitcoina pójdzie na 0,00030, to się okazuje, że można dorobić się fortuny i pewnie tak. Natomiast pamiętajcie o tym, że ryzyko jest przeogromne, bo w sytuacji, kiedy jeszcze te pierwsze kilka kryptowalut, które są z dużą kapitalizacją, mają jakieś funkcje, mają cokolwiek, to te memcoiny są bardzo, że tak powiem, robione po to, żeby robić pompki różnego rodzaju. Pytanie jest proste. Kto ostatni gasi światło? Tak jest. A my chcieliśmy też poruszyć temat dzisiaj tego, czy zyski wypracowane na krypto od inwestorów z krypto mogą ruszyć na rynek nieruchomości, dzięki czemu znowu może się okazać, że rynek nieruchomości będzie szedł do góry i to będzie syndrom albo też sposób na to, żeby można było te nieruchomości kupić z zysków z kryptowalut i czy nie będzie czegoś takiego, że za chwilę Bitcoin pójdzie na 100 tysięcy i ludzie będą mówić, po co ja kupowałem nieruchomości, trzeba było poczekać. Tylko... Natomiast zanim zaczniemy o tym rozmawiać, chciałbym właśnie z Tobą przegadać jeden temat. Bardzo ciekawy jest współczynnik chciwości, jeżeli chodzi o rynek nieruchomości i rynek kryptowalut. No.
Wyobraź sobie, że rozmawiałem ostatnio ze znajomym, który inwestuje na rynku nieruchomości. Na rynku nieruchomości inwestuje, tam zwrot z inwestycji na poziomie 4, 5, 6% skali roku z najmu to jest dla niego coś bardzo, co go satysfakcjonuje. No i zaczęliśmy rozmawiać o kryptowalutach. Okazało się, że tam zakupił sobie jakąś kryptowalutę typu memcoin, prawda? I mówi mi tak, słuchaj Marcin, dla mnie razy 10 to jest wystarczająco, ja już wtedy będę wychodził. To jest ciekawy rozjazd, prawda, jeżeli patrzymy na to, jakie ktoś ma współczynnik chciwości na rynku nieruchomości a kryptowalut. Tylko myślę, że to jest kwestia też pieniędzy, które się tam wrzuca. No zakładam, że jeżeli wrzucasz sobie, nie wiem, 5-10 tysięcy złotych, takie, które wiesz, że możesz stracić, bo wiesz, jak je zarobić, to rzeczywiście tam możesz mieć taką zasadę, dobra, to niech pójdzie 10%, czy ileś, to sobie spłacę kredyt, to sobie kupię lepsze auto albo cokolwiek innego. Natomiast jak masz nieruchomość, która jest kupiona albo na kredyt, albo za gotówkę, ale kosztuje kilkaset tysięcy złotych, to te decyzje są trudniejsze. I myślę, że każdy z nas, jakby miał kupić dzisiaj za 10 tysięcy złotych kryptowalutę, a za 1 000 000 złotych, jakbyś nagle dostał 1 000 000 złotych zarządzania i mógł kupić kryptowalutę. To ciekawe, czy decyzję byś podjął tak samo szybko, jak tą decyzję, jak masz 10 tysięcy, nie? Zgadzam się z Tobą. Natomiast, tak jak wspomniałeś wcześniej, dużo osób na rynku kryptowalut to też są osoby młode, które na przykład nie miały wcześniej styczności w ogóle z rynkiem nieruchomości. Po to w ogóle powstał nasz projekt, że było dużo osób, które miały nadwyżki finansowe, widziały te ogromne wahania na rynku kryptowalut i stwierdzały, że może warto 500 000 800 000 przeparkować sobie na bardziej bezpieczne już widzę aktywa. komentarze pod filmem, że 500 000 800 000, młodzi ludzie. No, ostatnia osoba z naszej społeczności, z którą się spotkaliśmy, sam wiesz, która, 1 000 000 złotych na kryptowalutach, więc da się to zrobić. Tak, to prawda. Mało tego, to w ostatnim roku ponad 150 000 na airdropach chyba, jeżeli dobrze pamiętam. Tak. Airdropach. Dokładnie. Więc to jest jak najbardziej możliwe. Te pieniądze, które się tam zarabia przez to, że to są pieniądze w dolarach, przez to, że się dostaje w coinach i się czeka przez rok, pół roku na to i jest jeszcze hossa, to te pieniądze naprawdę się bardzo szybko mnożą, ale tak samo jak one szybko rosną, tak samo szybko mogą spaść. I może dobrym rozwiązaniem jest to, żeby część kapitału przeparkować sobie w nieruchomości. To nie muszą być zakupy nieruchomości, bo jest teraz dość duże ssanie na rynku, jeżeli chodzi o pożyczki na różne inwestycje deweloperskie, które są zabezpieczone na hipotece. No ciekawe rozwiązanie, natomiast tutaj myślę, że jeżeli ktoś się nie zna na rynku nieruchomości, to może zacząć od garażu, które jest trochę tańsze, miejsce postojowe można kupić, które potem można wynajmować, wiesz, to są różne rzeczy. Można poszukać kawalerek, można szukać w innych miastach, gdzie są dużo tańsze nieruchomości, bo ostatnio mieliśmy przykład z Częstochowy, mieszkanie z rynku wtórnego, prawie 60 metrów pod 200 000, więc to wszystko zależy od tego, ile ktoś zarobił na tym rynku krypto. Będzie pewnie jeszcze chwilę zarabiał, tylko trzeba przestrzec przed tym, że współczynnik chciwości czasami jest taki, że mówi, dobra, jeszcze tylko $1000 I wychodzę. i wychodzą. I $800 urosło i nagle leci w dół, a tam świeczki te takie czarne, które nie wszyscy lubią, Czy czerwone. albo nikt nie lubi, czy czerwone, mówimy o tych, co spadają na dół, przeważnie są bardzo duże i okazuje się, że nagle prawie z tych milionów, które mieliśmy mieć, okazuje się, że mamy kilka tysięcy złotych, więc trzeba być czujnym. Czy to może mieć wpływ na ceny mieszkań? Myślę, że tak, ponieważ rodzi się nam przez to, w Polsce na przykład nawet, nowa grupa osób, która jeżeli zrealizuje zyski, to będzie potencjalnymi klientami na rynku nieruchomości, osobami, które będą mogły chcieć kupić nieruchomości. Natomiast czy tych osób będzie aż tak dużo? No pewnie nie, no bo te statystyki są zabójcze i większość osób na rynku krypto traci. Jest dużo wirtualnych milionerów, którym świeci się na giełdzie, że już tam mają 1 milion, 2 miliony w coinach. Natomiast dopóki nie zostanie to zrealizowane, to są tylko cyferki i często bywa tak, że te cyferki potem znikają. Tak, to prawda. No ważne jest jeszcze to, żeby pamiętać o tym, że dywersyfikacja jest bardzo ważna. My nie udzielamy żadnych porad inwestycyjnych, nie mówimy, co jest lepsze, co jest gorsze. Zwracamy tylko uwagę na to, co się teraz dzieje na rynku właśnie tym krypto, bo ten projekt jest łączący inwestorów z jednego i drugiego rynku i myślę, że będzie jeszcze okazja do tego, żeby ci, co zarabiają na krypto, inwestowali część zysków w tym biznesie tradycyjnym, czyli właśnie nieruchomościowym. Nie mówię, że w Polsce coraz modniejsze stają się te ciepłe kraje, dlatego że mogą sobie grać dalej, czy inwestować na rynku krypto, będąc w słonecznej Hiszpanii albo gdzieś tam na wyspach w Azji.
a niekoniecznie w naszej zimowej atmosferze. Tak, ciekawym aspektem jest właśnie to, co wspomniałeś, że coraz więcej deweloperów, może nie z Polski, ale ze świata, otwiera się na płatności w krypto, prawda? Są to różne formy, bo niektórzy mówią, że akceptują płatności w Bitcoinie, natomiast często to wygląda tak, że ta płatność jest faktycznie wysyłana do niego, on następnie tego Bitcoina zamienia sobie na fiaty i tak jest to realizowana ta płatność. Natomiast też są zakupy nieruchomości, gdzie bezpośrednio możesz zakupić tą nieruchomość za Bitcoina. Nie ma tam żadnego przewalutowywania. I to też jest ciekawe pod tym względem. Jak pamiętam, miałem ostatnio rozmowę z jednym chłopakiem z Dubaju, który opowiada właśnie o tym, jak dużą siłą popytową w Dubaju aktualnie są kryptomilionerzy, młodzi ludzie, którzy przyjeżdżają z różnych części świata do Dubaju, no bo tam jest zagłębie tych kryptowalutowców wszystkich i dla nich, oni muszą się dostosowywać w taki sposób, żeby to było dla nich wygodne zakupy. Tak. Tak, i to jest dobry kierunek i widać ewidentnie, że coraz więcej deweloperów takich nowoczesnych, czy chcących dotrzeć do tych ludzi, którzy zarabiają na krypto, akceptuje płatności głównie w Bitcoinie, no bo to jest najbardziej znana kryptowaluta i taka, która jest wymienna. Natomiast pojawiają się też transakcje w Ethereum. Kwestia jest tylko i wyłącznie tego, żeby mieć to w portfelu. Sam proces jest dużo prostszy też, jeżeli chodzi o samą płatność. Jest parę innych plusów, ale o tym chyba na innym filmie. Co ciekawe jeszcze, inwestor, który inwestuje na rynku kryptowalut, on jest przyzwyczajony do dość wysokiego ryzyka. Tam dla niego minus 20, plus 20 to jest, wiesz, w ciągu dnia takie rzeczy się dzieją. I tu też może być ciekawy rynek na rynku nieruchomości, dla rynku nieruchomości do właśnie pożyczek różnych deweloperskich, obarczonych większym ryzykiem, ale za to większymi zyskami, bo często osoby z rynku nieruchomości, którzy właśnie inwestują tylko w ten sposób, aby te mieszkania były wynajmowane, są nastawione, że zabezpieczenie musi być raz, dwa na nieruchomości, to musi być bardzo bezpieczne. Natomiast sam wiesz, że dużo jest na rynku też tematów takich, że ktoś jest w stanie zapłacić Ci więcej za ten kapitał, natomiast jest to obarczone większym ryzykiem, bo ma, nie wiem, mniejsze doświadczenie, ma gorszą nieruchomość, na której się możesz zabezpieczyć i w tym momencie dla inwestorów z rynku nieruchomości te inwestycje przestają być atrakcyjne. Być może dla osób z rynku krypto te inwestycje będą ciekawe. Co myślisz na ten temat? No to prawda, no, rynek krypto rządzi się swoimi prawami i pewnie warto mieć podział trochę tych pieniędzy, które wycofujemy z rynku krypto. Czasami zdarza się tak, że ci, co inwestują na rynku krypto, te dobrze zarobione pieniądze parkują trochę w USDT, USDC pewnie. Dobrze mówię, Marcin? Bo to musisz poprawić. I część tych pieniędzy ładują właśnie w memcoiny albo patrzą, co tam jest na fali po to, żeby zrobić z tego razy 2, razy 3, razy 4. Co jest ciekawe, myślę, że jeżeli chodzi o sam rynek nieruchomości w Polsce, to jeszcze takiego dużego wpływu rynku krypto nie będziemy widzieć, biorąc pod uwagę to, że jest to społeczność, która cały czas się jeszcze edukuje, jest w miarę ograniczona i tych milionerów kryptowalutowych w Polsce nie ma aż tak dużo. Natomiast rynki zagraniczne i rynek polski jest na tyle ciekawy, że mogą to być inwestorzy z zagranicy. Dzięki za dzisiaj. Zachęcamy do subskrypcji, do komentowania, jakie jest Wasze zdanie, czy mamy hossę, czy rynek nieruchomości też będzie rósł, tak samo jak hossa, czy może to już będzie rynek przepalony, jeżeli chodzi o kryptowaluty. Czekamy na Wasze komentarze i zapraszamy do następnego filmu. Dziękuję bardzo.